Dzisiaj coś innego niż fotowoltaika. Zapraszam na test taniego robota koszącego Landxcape LX790. W zimie za cenę 700 zł udało mi się zakupić robota Landxcape LX790. Jest to robot, który jest wyprodukowany przez firmę Works. Firma znana jest z tego, że robi roboty koszące wyższej serii Landroid, które kosztują nawet do 10 tysięcy. Także firma porządna i jak się okazuje, nawet tani robot koszący też jest porządny. Informacja o tym, jak tak tanio kupić robota koszącego dobrej firmy, oczywiście pod koniec filmu. Zapraszam. Jak widać, mój robot dotarł do mnie w stanie fabrycznie nowym. W pudełku oprócz samego robota mamy oczywiście stację dokującą, przewód obwodowy, w śledzie do instalacji zarówno stacji dokującej, jak i przewodu obwodowego, ładowarkę, zapasowe nożyki i oczywiście również instrukcja obsługi oraz instrukcja montażu tegoż robota. Natomiast na kartonowym pudełku po obu stronach mamy jeszcze takie wyrywane z tego pudełka dystanse, które pokazują nam, gdzie jest 10 cm i gdzie jest 26 cm. One są przydatne przy samym montażu robota. Jako że roboty odkurzacze już na dobre zagościły w naszych domach, jakiś czas temu postanowiłem, że jak się uda, to kupię w miarę tanio robota koszącego. Nikt z moich znajomych nie miał takiego robota koszącego, więc nie było kogo zapytać o opinię. W internecie oglądałem kilkanaście filmów odnośnie różnych robotów koszących i mój wybór padł właśnie na Landxcape od firmy Works. Od razu mówię, że z góry odrzuciłem roboty koszące marki Parkside. Z tą marką pożegnałem się już ładnych kilka lat temu. Te urządzenia zawsze psują się wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Ja już z tym skończyłem. Ale wróćmy już do naszego robota koszącego Landxcape. Dosyć długo zastanawiałem się nad zakupem robota koszącego, bo prawie 2 lata. Natomiast powstrzymywało mnie to, że trawnik z przodu domu, gdzie miał ten robot jeździć, był dosyć nierówny, więc postanowiłem, że na jesień zeszłego roku poszukam takiego robota koszącego przez zimę, a na wiosnę po prostu od nowa całą działkę przekopię, zglebogryzuję, zasieję nowy trawnik. I tak też zrobiłem. Po oglądnięciu kilkunastu materiałów na YouTubie odnośnie właśnie robotów koszących, jakby pierwszym wyborem było właśnie urządzenia firmy Works Landroid. Natomiast te urządzenia są dosyć drogie i one nawet używane trzymają dobrze cenę. I wtedy właśnie znalazłem Landxcape'a na jakichś niemieckich testach, później znalazłem jeden polski test. I postanowiłem się zainteresować tymi robotami. No i szukając, w moje ręce wpadł właśnie robot za 700 zł, który był oryginalnie zapakowany w pudełku ze wszystkimi urządzeniami, ze wszystkimi instrukcjami, z kablami, z śledziami do instalacji kabli, do instalacji stacji dokującej. Po prostu nowy robot wyciągnięty z pudełka. Oczywiście wraz z robotem dostałem również oryginalny paragon zakupu. Jak widać, można też tanio kupić robot jako nowy. Natomiast OLX był jeszcze o 200 zł tańszy, co mnie ucieszyło. A jako że robot u poprzedniego właściciela przeleżał ponad rok, to po zarejestrowaniu robota na stronie Landxcape okazało się, że mam jeszcze 8 miesięcy gwarancji. Także też jest ok, do końca tego sezonu mam gwarancję. Proces instalacji robota koszącego nie jest zbytnio skomplikowany. Rozpoczynamy go od wybrania miejsca pod stację dokującą. Musi być to w miarę płaska powierzchnia, najlepiej żeby była zacieniona. Chodzi o to, żeby słońce przez cały dzień nie grzało nam tego robota, bo to szkodzi baterii. No i oczywiście musimy mieć dostęp do prądu. Sam przewód zasilający do robota jest dosyć długi, ma on około 10 metrów. Na samym początku tego przewodu jest zasilacz. Zasilacz musi być gdzieś w miejscu suchym. Natomiast sam przewód zasilający jest już hermetyczny, zakończony jest taką hermetyczną, zakręcaną wtyczką, więc tutaj nie ma problemu, żeby na niego padało. Jak miejsce pod stację dokującą zostało wybrane, można przystąpić do układania przewodu obwodowego. I tutaj od razu pierwsza uwaga co do instalacji. Producent podaje, że zarówno od strony wjazdu, jak i wyjazdu robota powinno być zachowane 1,5 metra prostego odcinka tego drutu obwodowego. Jest to nieprawdą. U mnie ten drut obwodowy wchodzi pod kątem zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast przed samą stacją dokującą to jest jakieś
30 do 50 cm prostego odcinka drutu. Sami możecie zobaczyć na filmie, który jest załączony, jak to u mnie wygląda. Tak więc nie ma potrzeby jakby rezerwowania 3 metrów długości płaskiej powierzchni po to, żeby wprowadzić te druty z prawej i z lewej strony stacji dokującej. Można tutaj tę odległość spokojnie skrócić gdzieś, nie wiem, taka stacja dokująca z tymi odcinkami zajmie Wam 1,20 m. Instalując sam przewód wokół ogrodu, warto na początku zrobić to używając mniejszej ilości śledzi, następnie puścić sobie właśnie robota, żeby objechał nam dookoła nasz ogród i zobaczymy, czy gdzieś tego drutu nie trzeba przysunąć albo ewentualnie odsunąć, jeżeli robot o coś by zawadzał. Także tutaj tak trochę na chłopski rozum, te 26 cm to jest za dużo według mnie, bardziej 20 cm, jeżeli mamy jakiś murek i nie chcemy, żeby ten robot ten murek uderzał, to 20 cm według mnie wystarczy, natomiast jeżeli gdzieś jest płaska powierzchnia, jakiś chodnik, spokojnie możemy ułożyć praktycznie przy samej krawędzi tego chodnika. Wtedy robot jednym kółkiem po prostu przejedzie po trawie, drugim kółkiem przejedzie po chodniku i idealnie na środku skosi nam trawę tam, gdzie ona się kończy. Jeżeli robot może się odbić od jakiejś przeszkody typu, nie wiem, drzewo, jakiś murek, jakiś nie wiem, doniczka, to tutaj nie musimy tego objeżdżać drutem obwodowym. Natomiast jeżeli mamy jakiś większy krzak, tak jak ja mam jeden w ogrodzie pigwowiec, to po prostu objechałem go na wszelki wypadek tym drutem obwodowym, też z tego względu, że on tam od dołu puszcza odrosty. Chodzi o to, żeby te nożyki nie zaczepiały też o te odrosty, ale radzi sobie z tym elegancko, więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli nasz trawnik jest podzielony na dwie części, nie wiem, jedna przed domem, druga za domem, to robot też ma możliwość przejechania z jednej części trawnika na drugą część trawnika pod warunkiem, że mamy możliwość puszczenia, zrobienia takiej ścieżki dla robota. Aby wykonać taką ścieżkę, należy 2 druty obwodowe puścić minimum pół metra od siebie. Wtedy robot po prostu jak trafi w tą ścieżkę, przejedzie na drugą część trawnika i tam skosi sobie drugą część trawnika. Natomiast jeżeli nie ma możliwości zrobienia takiej ścieżki, no to niestety robot skosi nam tylko jeden trawnik. Z takich praktycznych porad przy kładzeniu drutu obwodowego co jakiś czas należy zrobić sobie taką, powiedzmy, metrową pętelkę z zapasem drutu. Ja mam takich pętelek zrobione, nie wiem, 8 czy 9. Później w razie jakichś zmian w ogrodzie, dosadzenia czegoś, gdzie trzeba będzie, żeby robot to objeżdżał, po prostu wystarczy taką 1 czy 2 pętelki rozplątać i mamy zapas drutu. Nie musimy całego drutu kłaść od nowa, a ewentualnie sztukować drutu. Bardzo proste rozwiązanie. Również na filmie pokazałem, jak taka pętelka u mnie wygląda. Jak drut jest położony, no to należy go podłączyć do stacji dokującej z obu stron. Jeżeli wszystko poszło dobrze, podłączamy zasilanie do stacji dokującej. W stacji dokującej dioda powinna zapalić się na zielono. Znaczy to, że drut obwodowy jest poprawnie położony, nie ma nigdzie przerwania. Można podłączać robota. Ale żeby podłączyć robota, należy go najpierw zaprogramować. Co nie jest trudne, bo tak naprawdę w robocie są chyba 4 rzeczy, które należy zaprogramować. Pierwsza rzecz to jest kod PIN. Standardowy kod PIN to są 4 zera. Jeżeli chcemy go zmienić, to zmieniamy. Ja zostawiłem 4 zera. Kolejną rzeczą należy ustawić datę i godzinę. To się też robi tylko raz. Następną rzeczą, którą trzeba zaprogramować, to wielkość ogrodu. Ja mam ustawione na 600 metrów, pomimo tego, że mój ogród ma niecałe 300 metrów. Natomiast ustawienie 600 metrów trawnika w robocie powoduje to, że robot kosi od poniedziałku do piątku. W każdym z tych dni wyjeżdża 2 razy, natomiast w sobotę i niedzielę robot odpoczywa. Wtedy, jeżeli potrzebujemy, możemy puścić po prostu koszenie ręczne. Ustawienie mniejszej powierzchni trawnika powoduje to, że robot albo raz dziennie będzie wyjeżdżał tylko do koszenia, albo w ogóle będzie co 2 dni wyjeżdżał do koszenia. Także ja ustawiłem maksymalną wielkość, niech on sobie po prostu jeździ 2 razy dziennie. Trawnik mam idealnie skoszony. I ostatnią rzeczą, którą trzeba ustawić, jest to godzina, kiedy robot ma zacząć koszenie. Robi się to w dosyć dziwny sposób. Naciskamy o określonej godzinie, czyli jeżeli chcemy, żeby robot kosił powiedzmy o 17, tak jak jest to u mnie, musimy o 17 nacisnąć przycisk start i stop równolegle. Robot wyda pisk, znaczy, że zaprogramował sobie nową godzinę koszenia. Od tej chwili robot będzie codziennie wyjeżdżał o 17. Jeżeli będziemy chcieli zmienić tą godzinę, to musimy robota przyjść na przykład o godzinie 9, musimy po prostu o 9 fizycznie podejść do tego robota, nacisnąć start, stop, przytrzymać, aż robot zapiszczy i od tej pory robot będzie wyjeżdżał codziennie o 9. Taka dziwna procedura, ale działa. Jeżeli robota mamy zaprogramowanego, można go puścić do koszenia. Pierwsze koszenie najlepiej jest zrobić puszczając robota ręcznie i obserwować, w jaki sposób on kosi, czy gdzieś, nie wiem, nie wjeżdża, nie wyjeżdża, czy gdzieś nie ma jakiegoś dołka, z którego nie może wyjechać, czy gdzieś mu koło nie wpada do, nie wiem, na krawędzi trawnika. No trzeba po prostu poobserwować, ewentualnie przestawić drut, gdzieś coś podsypać albo wyrównać trawnik. No takie rzeczy niestety trzeba zrobić.
Tak jak na początku wspominałem, ja się z tym liczyłem i dlatego na wiosnę po prostu założyłem trawnik od zera. Oczywiście, jeżeli mamy trawnik, na którym ta trawa jest dość wysoka, to przed pierwszym puszczeniem robota musimy raz kosiarką ręcznie skosić po prostu taką trawę dosyć nisko, a następnie dopiero puścić robota. Samo koszenie wygląda bardzo chaotycznie. Robot według jakiegoś tam algorytmu po prostu jak dojedzie do drutu obwodowego, to raz odbija się w prawo, raz odbija się w lewo, raz pod większym kątem, raz pod mniejszym i po prostu tak sobie jeździ przez 1,5 godziny na jednym naładowaniu baterii. Po czym u mnie zjeżdża, ładuje się jeszcze raz i wyjeżdża drugi raz i znowu kosi przez 1,5 godziny. Także u mnie robot mniej więcej około 3 godzin dziennie kosi w taki chaotyczny sposób, jak widzicie na filmach. Natomiast ma to swój plus, dlatego że robot jest dosyć lekki, nie ugniata tej trawy i za każdym razem ta trawa jest koszona jakby pod innym kątem, raz pod włos, raz włosem, że tak powiem i ta trawa jest dosyć równo skoszona, pomimo tego, że jak wiadomo trawnik nigdy nie jest idealny, zawsze są jakieś góry, zawsze są jakieś dołki, a on ma mniej więcej tylko 20 cm, że tak powiem średnicę koszenia, więc tutaj jeżeli te dołki i górki byłyby duże i kosiłby tylko w jedną stronę, no to po jakimś czasie byśmy widzieli takie fale na trawniku, natomiast z tego względu, że on raz jeździ w jedną stronę, raz tak, no to po prostu od każdej strony zajeżdżając ten sam kawałek trawnika, ten trawnik jest dosyć równiuteńki. Mój model, czyli ten LX790, ma również czujnik deszczu. Jeżeli na robota deszcz popada, on po prostu zjeżdża do stacji dokującej i czeka, aż wyschnie mu ten czujnik deszczu. Od momentu wyschnięcia czujnika deszczu czeka jeszcze bodajże 3 godziny i dopiero po 3 godzinach wyjeżdża. Chodzi o to, żeby trawa po prostu też zdążyła przeschnąć i dopiero on wyjeżdża powiedzmy na suchą trawę, bo ta trawa niekoniecznie musi być sucha. Natomiast on tam 3 godziny od momentu, kiedy ten czujnik na nim wyschnie, czeka jeszcze i dopiero wyjeżdża na koszenie. A jeszcze jedno, dopóki ten czujnik deszczu był mokry, nic się nie dało z robotem zrobić. Po prostu on czekał, aż ten czujnik wyschnie, nie dało się go nawet ręcznie wysłać do koszenia. Po prostu czujnik musiał być suchy i dopiero wtedy robot po 3 godzinach od tego, jak ten czujnik mu wysechł, można go było puścić do koszenia. Ale właśnie teraz podczas nagrywania tego filmu zerknąłem sobie na stronę producenta i właśnie pojawiła się aktualizacja, która ten problem rozwiązuje. Klikając równocześnie Start i Home, robot przestaje zwracać uwagę na czujnik deszczu i można go wysłać do koszenia. Kolejna kwestia, która zaskoczyła wszystkich w domu, jest to, jak cicho robot pracuje. Praktycznie nie słychać, jak on kosi. Puszczamy robota, można to zrobić w niedzielę, nikomu to nie będzie przeszkadzało, że robot sobie jeździ i kosi. Praktycznie w ogóle go nie słychać. Jest tak cichy, że aż za pierwszym razem wszyscy poszliśmy zobaczyć, czy on w ogóle kosi, czy tylko sobie jeździ. Ale okazało się, że rzeczywiście kosi, natomiast jest to bardzo ciche. Na filmie, który leci sobie teraz w tle, możecie zobaczyć, jak wygląda trawa po 2 dniach niekoszenia. W sobotę i w niedzielę robot nie kosił. Dodatkowo jeszcze w niedzielę rano dosyć dużo padało, dosyć duża ulewa była. Widać, jak trawa przez te 2 dni podrosła i widać takie ścieżki, które robot sobie, że tak powiem, wycina w tym trawniku. Ale po 1 dniu, po 2 dniach maksymalnie on sobie ten cały trawnik wyrówna i będzie idealny, gładki jak stół. Oczywiście robot, tak jak każdą kosiarkę, należy co jakiś czas wyczyścić. Producent podaje, że nie należy tego robić używając wody, czyli nie można go myć od dołu, chociaż on jest prawdopodobnie szczelny, ale producent woli się tu zabezpieczyć, więc ja do tego celu używam po prostu takiej deseczki, którą sobie dokładnie wyskrobę ten robot od dołu. Zobaczcie, jak na mokrym trawniku, ile tego się uzbierało. Jest tego całkiem sporo. Widać tu też, że ja mam założone nieoryginalne noże. Takie noże zamówiłem sobie z Chin. Na początku filmu pokazywałem, jak to wygląda. Te noże są dłuższe od tych noży oryginalnych i w sumie zamiast 18 cm koszenia ja mam jakieś 20-21 cm koszenia. Przez to, że one są też dłuższe, są trochę cięższe od oryginalnych noży, więc ta bezwładność ich przy koszeniu jest większa. Mogą grubszą trawę kosić bez żadnego problemu. Ja takie czyszczenie robota robię raz w tygodniu. Od razu sobie sprawdzam, jaki jest stan noży, czy są ostre. Raz mi się zdarzyło, że robot wjechał w coś, prawdopodobnie albo jakiś gałąź leżała na trawniku i te noże się zupełnie schowały. I przez 2 dni jeździł sobie tylko po trawniku i nie kosił. Dopiero po 2 dniach zauważyłem, że coś jest nie tak, po prostu trawa zaczęła rosnąć. Wtedy po 2 dniach mniej więcej jest zauważalne, że ta trawa rośnie, nie jest koszona, a robot tylko sobie jeździł, no bo noże się pochowały. Również raz zdarzyło się, że
że robot koło stacji dokującej przejechał za przewód obwodowy. Wtedy robot zgłasza błąd i staje. Trzeba go po prostu wtedy wyłączyć, wstawić w środek przewodu obwodowego, w środek tej pętli, włączyć robota z powrotem i można puścić do koszenia. Także podobnie jak w przypadku odkurzaczy domowych, tych automatycznych, też czasami trzeba do niego zaglądnąć, czy coś się nie wkręciło w szczotkę. Tak tutaj również trzeba czasami zaglądnąć, czy coś nie uderzyły noże, w coś nie uderzyły, czy się nie pochowały. Robot oczywiście posiada również czujnik podniesienia, więc jeżeli na włączonym robocie podnieślibyśmy go do góry, nieważne czy kosi, czy nie kosi, po prostu na włączonym robocie, jeżeli go weźmiemy, podniesiemy do góry, robot zgłosi błąd. I wtedy jedyną rzeczą, która powoduje to, że ten błąd znika, jest wyłączenie całkiem robota, postawienie go na ziemi i włączenie go z powrotem. Inaczej ten błąd nie zniknie. No i na sam koniec rodzi się pytanie, czy polecam zakup takiego robota, czy nie. Oczywiście, że polecam za takie pieniądze poniżej 1000 zł jak najbardziej. Jeżeli ktoś w domu ma robot odkurzający i jest z niego zadowolony, to również z takiego robota koszącego będzie zadowolony. Ten robot nie mapuje oczywiście terenu, jeździ chaotycznie, ale swoją robotę robi jak najbardziej. Tym bardziej, jeżeli komuś się uda zakupić robota za cenę poniżej 1000 zł, jak najbardziej polecam. A dodatkową rekomendacją niech będzie to, że rozglądam się już za kolejnym takim robotem, dlatego że u mnie robot nie przejedzie na trawnik za domem. Tam za domem mam też większy trawnik, bo on ma około 500-600 metrów właśnie kwadratowych. Więcej drzew na nim jest dosyć pochyły, ale robot powinien sobie dać radę, tak jak producent wspomina, może on wyjeżdżać na pochyłości do 35 stopni, więc na metrze jest to 35 cm, więc dosyć spore pochyłości robot powinien pokonać. Trawnik za domem nie jest przygotowany też pod robota, jest on dosyć dziurawy, że tak powiem, ma dużo dołków, tam też krety dosyć gęsto go kopią, więc zaryzykuję, kupię robota, że tak powiem, wrzucę go na ten trawnik z tyłu i za jakiś czas znowu zrobię film i powiem, czy się tam sprawdził, czy się nie sprawdził, tam teren jest naprawdę trudny. A na koniec, tak jak obiecałem, przeglądniemy sobie, jakie w tej chwili są oferty na używane, ewentualnie na nowe roboty firmy Landscape. Zobaczymy, co można w tej chwili kupić. I tak uważam, że najlepiej jest szukać takiego robota w okresie jesienno-zimowym, ewentualnie wczesną wiosną. Wtedy są najlepsze ceny na takie roboty. Jest też ich większy wybór. Część osób, które wcześniej kupiły robota, albo zamieniają go na inny, albo się okazuje, że on się nie sprawdził, bo mają za bardzo nierówny trawnik i wtedy odsprzedają takie roboty po dosyć dobrych pieniądzach. Oczywiście też są oferty za nowe roboty w okolicach 1100-1200 zł i taką ofertę za nowego robota też można rozpatrzyć. Tutaj też polecam niemieckiego Amazona, dlatego że na polskim Amazonie w ogóle nie są oferowane te roboty, natomiast na niemieckim są oferowane i tam często są robione promocje, gdzie cena jest obniżana nawet o 30%. Wtedy na Amazonie też taki nowy robot można kupić za około 1000 zł. Kupicie robota do koszenia do powierzchni około 500 m2. Jest to bodajże model LX797. On nie ma czujnika deszczu, bateria jest taka sama, cała procedura instalacji jest taka sama, programowania jest taka sama. Natomiast tak naprawdę według mnie on różni się tylko tym, że nie ma czujnika deszczu i oprogramowanie jest tylko do 500 m2, ale tak naprawdę to jest taka kosmetyczna tylko zmiana. No i na dzisiaj to tyle. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie robota koszącego, zapraszam do komentowania. Na wszystkie pytania odpowiem i zapraszam na kolejne filmy. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.